Dobry wieczór Państwu. Tu Państwa korespondent muzyczny. Jesteśmy w samym środku dekady, która brzmi głośniej niż budzik. A jazz, blues, ragtime zachęcają do wspólnej zabawy, tańca i śpiewu. Kabarety i rewie rosną jak na drożdżach. W Paryżu prawdziwą sensację wywołują występy Josephine Baker. Jej taniec i śpiew przyspieszają puls. Odważna, magnetyczna i pełna ognia. Charleston, foxtrot, shimmy i black bottom opanowują parkiety jak taneczny wiral. Szalony rytm i tempo, za którym próbują nadążyć ręce i nogi. Czysta radość lat 20. Królem jazzu jest w tym momencie dyrygent Paul Whiteman. Na koncertach jego orkiestry publiczność zaczyna klaskać, zanim zespół zdąży zagrać pierwszą nutę. Prawdziwa elegancja w wersji orkiestrowej. Ale młodzi już depczą mu po piętach. W Club Kentucky Duke Ellington dopracowuje swoje brzmienie, a radiowe transmisje niosą jego muzykę do słuchaczy w całych Stanach. W Chicago Louis Armstrong nagrywa z Hot Five Heebie-Jeebies. Gubi tekst, zaczyna skatować i tak tworzy nowy język jazzu. Pomyłka? Raczej wynalazek. I to nie jeden. Muzycy właśnie testują nowe mikrofony elektryczne, które zastąpiły używane do tej pory wielkie tuby. Nie muszą już krzyczeć do olejka, by ich usłyszano. Teraz mogą szeptać, a my czujemy się, jakby siedzieli dużo obok, w naszym salonie. Pojawia się miejsce na emocje i refleksje. Bessie Smith, cesarzowa bluesa, śpiewa tak, jakby każdy wers był wyjęty prosto z czyjegoś życia. Prawdziwy balsam dla dusz. Na Broadwayu Irving Berlin rozjaśnia niebo piosenką Blue Skies. Chmury znikają, humor wraca i nagle świat wygląda lepiej niż 5 minut temu. Pełen pomysłów, George Gershwin robi dwie rzeczy naraz. Z jednej strony dorzuca swoje 3 preludia, małe formy o wielkiej sile, a z drugiej komponuje muzykę do musicalu Okej. Jakby chciał sprawdzić, czy da się jednocześnie zachwycić i krytyków, i publiczność. A skoro o nowościach mowa, pojawia się pierwszy radiowy dżingiel. Reklama płatków Wheaties, krótka, rytmiczna i niebezpiecznie skuteczna. Od tej pory ludzkość nuci reklamy pod prysznicem. Postęp? Sąsiedzi ocenią. A co słychać u nas? Jan Kiepura podbija sceny Wiednia i Berlina. Jeden sezon, kilka ról i już wiadomo, że Polska ma tenora, który zrobi karierę na całym świecie. Polska scena kabaretowo-estradowa rozbrzmiewa głosami Eugeniusza Bodo i Adolfa Dymszy, a do taktu przygrywają znakomite orkiestry Zygmunta Willera, Artura Golda i Jerzego Petersburskiego. Lekko, wdzięcznie i z humorem. A w warszawskim Perskim Oku Zula Pogorzelska tańczy pierwszego polskiego Charlestona i jednym występem rozpętuje taneczną gorączkę w całym kraju. Tak więc muzyka roku 1926 to rytm, energia, emocje i odrobina szaleństwa. Idealna mieszanka, by rozjaśnić nawet najbardziej ponury dzień. Drodzy Państwo, wrócimy po krótkiej przerwie. W międzyczasie zachęcamy do korespondencji z naszą redakcją. Jednocześnie polecamy Państwa uwadze pracownię czapek i kapeluszy Sterkowski. To właśnie od 1926 roku kultywuje ona tradycję rzemieślniczą, dbając o to, by styl zawsze szedł w parze z jakością. Tu Radio Days 1926. Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu wieczoru, w którym nogi same znajdą drogę na parkiet. Czytał Stanisław Górka.